Jest ciężko, naprawdę jest ciężko. No jest kurwa tragedia. Ale jest kurwa taka tragedia, że szok. To jest wszystko brudne. Sorry, zapłaciłam za bilet. Emergency exit, to chyba przez to okienko trzeba przejść. Ręka. Indie to nie tylko wspaniałe świątynie, gdyż podróż autobusem nocnym to przygoda sama w sobie i właśnie na taką Was dzisiaj zabieramy. Zobaczcie, jak wygląda cała procedura organizacji przejazdu takim autobusem, w którym można, uwaga, spać. Wchodzimy w aplikację. Pośredników takich do zakupu jest zwykle wiele. W tym przypadku my korzystamy z Redbusa, ale możemy wykorzystać każdego innego. Mam tutaj już przygotowany nasz autobus, którym będziemy chcieli się przejechać. Wygląda jak jakiś autobus dyskotekowy. I zobaczcie, jak wygląda fajnie proces rezerwacji takiegoż autobusu, gdyż podczas wyboru miejsc, w których będziemy jechać, możemy po prostu wybrać, na którym będziemy spali w łóżku. Tutaj mamy raz, 2, 3, 4 i jesteśmy na poziomie 0, lower deck, obok mamy poziom wyżej i w autobusach tego typu znajdziemy również fotele rozkładane niemalże na płask, na których można spać, ale normalnie pełnowymiarowe łóżka. Autobus będzie jechał całą noc, wszystkie wyjeżdżają zazwyczaj wieczorem i mamy do zrobienia jutro aż 576 km. Trasa będzie trwała 11 godzin. A co znajdziemy na pokładzie takiego autobusu? No w tym przypadku poduszeczka, toaleta, woda, koce, jakieś przyłącza do ładowania, czerwone światło, które nie będzie zaburzało naszej soczewki i jakaś poczekalnia, chociaż widzieliśmy też i autobusy z internetem. Samego procesu nie będę Wam pokazywał, gdyż przeprowadzany jest on w 100% internetowo. Robię rezerwację i widzimy się na dworcu. Jesteśmy na miejscu. Teoretycznie nazwę autobusu mam, praktycznie nigdzie go nie widzę. Tam widzę jakąś tablicę informacyjną, zaraz poszukamy, co tam jest. Wiedziałem, że przejazd pociągiem to będzie niezła jazda, ale kurde. A nawet autobusem. Nawet nie spodziewałem się, że taka będzie niezła jazda, bo dojechaliśmy na dworzec autobusowy, miał być Idgar Bus Station. No i co? I okazało się, że miejsce, z którego odjeżdża autobus, jest 200 metrów dalej, bo jest to nielogiczne. No i co? Bierzemy szybko rykszę. W tym momencie tak lunęło, że jesteśmy po prostu cali mokrzy. Nerwowo, bo mieliśmy 3 minuty do odjazdu. Podjechaliśmy, autobusu nie ma, jeździliśmy w ten nazad, nakrzyczeliśmy na naszego kierowcę, tuk-tuka, Bogu ducha winnego, także przepraszamy go bardzo. No i oczywiście, jak to w Indiach bywa, autobus jest spóźniony 40 minut, ale nie ma tego, co by na dobre nie wyszło. W hotelu nam pozwolili się ogarnąć. Zaraz zmienimy koszulę i być może w końcu damy Wam radę pokazać, jak wygląda taki autobus, bo nieźle się zaczyna. Właśnie się przebieramy, bo wszystko jest mokre. Takie momenty w podróży lubię najbardziej, a jeszcze w Indiach, gdzie jest wszędzie syf, nie chce się po prostu już niczego. A tu nam jeszcze pogoda dokłada. Jest ciężko, naprawdę jest ciężko. A do tego wszystkiego jesteśmy właśnie tutaj w tym hotelu, gdzie ma podjechać ten autobus. I pan sobie stwierdził, że chce sobie zrobić z nami sesję zdjęciową. I się mnie pyta: o, Juan, czy tak? Chcecie dziewczyny zdjęcie? O, proszę bardzo. O, patrzcie, jeszcze będzie selfiaczek. Brak mi słów. Widzi, że jesteśmy w takim momencie kryzysowym, ale to nie jest istotne chyba. W Indiach wszystkie momenty są kryzysowe dla nich, bo to w jakich warunkach tutaj odbywa się życie po prostu jest nie do opisania, trzeba to zobaczyć. A już najbardziej nie mogę doczekać się, jak wiesz co, wsiądziemy i okaże się, że w naszym miejscu przypadkowo leży jakiś Hindus i będzie udawał, że to jest jego miejsce. Także znowu trzeba będzie się kłócić, wykłócać o swoje, ale chyba takie sytuacje są wpisane w wyjazd do Indii, więc jeżeli chcecie poczuć, jak to jest targować się i poczuć, jak to jest, kiedy na każdym kroku chcą Was gdzieś oszukać, to welcome in India. A to ulica, przy której podobnież ma nasz autobus przyjechać, a za mną jest biuro
turystyczne, w którym przez internet wykupiliśmy nasz odjazd. Nie wygląda na otwarte, także do końca nie mamy pewności, czy odjedziemy, chociaż mówią, że ma być. W Indiach jak mówią, że będzie, to będzie. Jest, wyczekany. Setki jatra. You are coming. Okej, siadamy. Nie wygląda na nówkę sztukę. Takiego właśnie chcieliśmy. Jakoś weszliśmy. Nasze duże bagaże jadą z nami. Niestety. Tam z tyłu będą gdzieś wciśnięte. A zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Zaraz zrobimy też jakiś walktour. Ale pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to fakt, że wszystkie łóżka są oddzielone taką szybą, więc zachowujemy pewną prywatność. I po mojej lewej stronie jest jedno łóżko jednoosobowe, a po prawej stronie są łóżka dwuosobowe. I tak w przypadku, jeżeli zarezerwuje jedno z tych dwuosobowych jakaś kobieta, to obok już nie może zarezerwować mężczyzna, co jest bardzo fajnie wskazane. Tutaj mamy też takie miejsca, które są fotelami, były troszkę tańsze. One się niemalże rozkładają na płasko, ale nie jest to takie super leżące miejsce. O, nasz właśnie bagażowy stara się gdzieś upchać nasze bagaże, bo do luku oczywiście się nie zmieściły. My wybraliśmy miejsca na samym końcu, na dole, po lewej stronie, żebyśmy mieli końcówkę autobusu dla siebie. Ania właśnie mi mówi, że wszystko jest totalnie, no nie powiem słowo na U na kamerze, ale jest bardzo brudno. No dobra, jest słabo. Jest nerwówka. Musimy to jakoś garnąć, bo jest kurde tak słabo, że szok. To wszystko, co tutaj jest, to jest po prostu tak uwalone, że szok. Autobus jedzie już na trasie z Delhi czy z Jaisalmeru. Widać tu kurde jakieś okruchy, żarcia, koce. Po prostu nic nie jest posprzątane i ja nie wiem, jak mi się to włoży. Ja tam się nie położę i zaraz... Wypuściłem smoka. Idzie żona to załatwić. No jest kurwa tragedia. Ale jest kurwa taka tragedia, że szok. To jak tego nie ogarniemy, to będzie trzeba ogarnąć jakieś kurcze nasze ciuchy. Somebody is using it. It's a lot of... can you show me? Look. Something is like that. Sorry, but I paid for the tickets and I don't want to sleep here. Give me the new one, give me the clean one, okay? To jest wszystko brudne. Sorry, zapłaciłam za bilet. Ja rozumiem, że to nie będę oczekiwała za dużo, ale że była urąbana pościel, właśnie chodzi o to posprzątać i mam mieć tam pościel. To, że oni są wszyscy, to nie jest moja wina. Sorry. Jestem wściekła. Jestem przed okresem i mam prawo być zdenerwowana. Źle trafili, bardzo źle. I can wait here. Sprzątanie według naszego kierowcy polegało na tym, że ściągnął brudne prześcieradło i zostawił brudny materac. Nie wiem, czy to będzie dobre rozwiązanie. Że jesteśmy cali mokrzy, to do tego wszystkiego ta brudna pościel. Chodź do mnie. Fajnie widać właśnie to, co było na łóżku, to wszystko teraz leży na naszych plecakach. Jakieś okruchy, ktoś tam kurde leżał. Prześcieradło to jest wszystko kurczaki. Witaj przygodo. Witaj przygodo. Oni źle trafili po prostu. Zrobiliśmy mały korek w autobusie, bo oczekujemy wymiany prześcieradła brudnego na półbrudne. Wszyscy czekają, blokujemy. Pan właśnie zamiot już szmatą i kurde. Jak to mówi się, chujowo, ale stabilnie. Sytuacja jest taka, że gościu przygotował jedno łóżko. Wydaje się, że jest półczyste, takie średnio, ale powiedzmy jakoś ogarniemy to do spania. Drugie nie może ogarnąć prześcieradła, więc negocjacje trwają. No i mamy 3 opcje teraz. Albo wysiadamy, albo czekamy aż ogarnie prześcieradło, albo śpimy na tym jednym, jakoś się ściśniemy. Więc dajcie znać, jak wy byście zrobili w takiej sytuacji. No dobrze nie jest, no przygoda jest, ale chyba jednorazowa. Dobra, było trochę chaotycznie. W miarę ogarnęliśmy, więc przynajmniej damy znaka, jak to wszystko wygląda. A wygląda to wszystko. Zadecydowaliśmy, że jednak śpimy w jednym miejscu ze względu na bezpieczeństwo, względną czystość tego prześcieradła, chociaż
Nie będę już przypatrywał się za bardzo, żeby czegoś przypadkiem nie znaleźć. Sprawa wygląda w ten sposób, że nasze bagaże duże leżą na zewnątrz pod nami, a nasze skromne lokum wygląda w ten sposób. O, tutaj proszę Alicja. Będziemy spali w takim kabinie małej. Mamy ze sobą 2 plecaki z najważniejszymi rzeczami, czyli jakimiś pieniędzmi, paszportami. Wszystko jest oczywiście mokre, bo zlał nas deszcz. Na górze mamy wentylatory odnośnie klimatyzacji. Walą tak mocno, że wszyscy pozakładaliśmy bluzy. Olcia sobie śpi już tutaj. Rozwiązaniem problemu brudnych poduszek jest to, że wzięliśmy nasze czyste ręczniki i po prostu buzię kładziemy na tych czystych ręcznikach bądź naszych kurtkach, które wyciągnęliśmy z plecaka. No, Które się stały i są w miarę suche. luksusowo jest, można powiedzieć, bo jest gniazdo oraz Tak jakby luksus. USB. Sobie telefon ładuję, żebym rano jak dojedziemy, żebym chociaż wiedział, gdzie pójdziemy, do jakiego hotelu. Szczęśliwie powiedzieli nam, że możemy się zameldować wcześniej. Dużo tu do opisania nie ma. Mamy takie fajne okienka, które przysłonięte są naszymi mokrymi rzeczami. Przesuń się, żono. Przesuń się, żono. Jest bezpieczeństwo, bo jest tutaj wyjście ewakuacyjne. Pokażesz, żono? Tutaj odsłonisz rąbka tajemnicy. Ewakuacyjne, o kurde. Emergency exit. To chyba przez to okienko trzeba przejść. Ręka. To jest moja ręka. Tak jest, o. To chyba dla tych robaków wszystkich, które tutaj są. Tak jest. A po mojej stronie, Ania, nagraj, jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj na wejściu mamy w ten sposób, że mamy firaneczkę. Światła tutaj żadnego nie ma, dlatego korzystam z tej oto latarki. I żeby wejść, to trzeba rozsunąć takie szklane drzwi. Tam już jest gorąco. Jak tylko wystawię rękę, to czuję, że tam jest ciepło, więc nawiew klimatyzacji jest tylko w środku. Może i lepiej. Takie mamy tutaj małe wentylatory, nawiewniki. No, firanka miała tu jakąś przygodę chyba z papierosem. Luksusowo jest, bo można wejść zarówno z tej strony, jak i z tej strony. Także szybka jest po prostu na 2 strony. No, chciałbym tutaj coś więcej opowiedzieć, ale po prostu więcej nie ma. Także idziemy spać. Do zobaczenia, widzimy się rano. Hej! Witamy w Varanasi. Noc z przygodami, zdecydowanie. Niby przespaliśmy całą noc, ale budziliśmy się co chwilę. Nie było wygodnie. Klima chciała nas chyba zamrozić na lód. Mieliśmy taki patent. Zobaczcie, bo wiała tak mocno, że postawiliśmy kapelusz. Wszyscy jesteśmy w bluzach. Na dworze 40 stopni, a w środku chyba z -2. Nasza szybko musiała być zamknięta, bo nie chcieliśmy jakichś nieproszonych gości, ale widzieliśmy, że inni pasażerowie sobie ją troszkę uchylali, żeby to zimne powietrze mieszało się z ciepłym, śmierdzącym z korytarza. Doświadczenie jednorazowe. Fajnie było, dziewczyny? Tak i nie. Noc z przygodami, bo wszystkim nam się zachciało do toalety, a okazało się, że toaleta była schowana w naszym autobusie. To dajemy na plus, ale na minus nasz, że tego nie wiedzieliśmy. Ogarniamy się, wychodzimy, kończymy tę nierówną walkę.